Today, I invite you for a walk in Marbella. I started with a stroll along Avenida del Mar, back and forth, watching with curiosity the sculptures inspired by the work of Salvador Dalí. It's a collection of bronze casts of his surrealist pieces placed along the entire promenade. You can notice elongated proportions, distorted figures, and symbolic motifs typical of Dalí's style. The sculptures were created as part of an open-air urban art exhibition, and today they are one of the most recognizable attractions in Marbella. Avenida del Mar connects the old town with the seaside promenade, so the walk naturally leads toward the beach. The space itself was designed as a wide pedestrian avenue with fountains, palm trees, and an open layout that highlights the sculptures. Then I walked through Paseo de la Alameda. It's a completely different atmosphere, a historic park from the 18th century full of greenery and shade. There are old trees, tropical plants, and characteristic benches decorated with Andalusian azulejo tiles. In the central part, there is a fountain, and the whole area used to be much larger than it is today. Alameda served as a walking place for locals long before Marbella developed into a tourist resort. It's an interesting contrast. First a modern open space with surrealist art, and just moments later a calm historic park that has preserved the local character of the city. Hoy os invito a un paseo por Marbella. Empecé con un recorrido por la Avenida del Mar, de un lado a otro, observando con curiosidad las esculturas inspiradas en la obra de Salvador Dalí. Es una colección de moldes de bronce de sus piezas surrealistas colocadas a lo largo de todo el paseo. Se pueden ver proporciones alargadas, figuras deformadas y motivos simbólicos típicos del estilo de Dalí. Las esculturas forman parte de una exposición de arte urbano al aire libre y hoy son una de las atracciones más reconocibles de Marbella. La Avenida del Mar conecta el casco antiguo con el paseo marítimo, por lo que el recorrido lleva de forma natural hacia la playa. El espacio fue diseñado como una amplia zona peatonal con fuentes, palmeras y una disposición abierta que resalta las esculturas. Después pasé por el Paseo de la Alameda. Es un ambiente completamente diferente. Un parque histórico del siglo XVIII, lleno de vegetación y sombra. Hay árboles antiguos, plantas tropicales y bancos característicos decorados con azulejos andaluces. En la parte central hay una fuente y toda la zona antes era mucho más grande que hoy. La Alameda servía como lugar de paseo para los habitantes mucho antes de que Marbella se desarrollara como destino turístico. Es un contraste interesante. Primero un espacio moderno y abierto con arte surrealista y poco después un parque tranquilo e histórico que ha conservado el carácter local de la ciudad. Dziś zapraszam Was na spacer w Marbelli. Zacząłem od spaceru wzdłuż Avenida del Mar w jedną i drugą stronę, z zaciekawieniem oglądając rzeźby inspirowane twórczością Salvadora Dalí. To kolekcja brązowych odlewów jego surrealistycznych prac ustawionych wzdłuż całego deptaka. Charakterystyczne są wydłużone proporcje postaci, zdeformowane sylwetki i symboliczne motywy, typowe dla stylu Dalego. Rzeźby powstały jako część miejskiej ekspozycji sztuki na świeżym powietrzu i dziś są jedną z najbardziej rozpoznawalnych atrakcji Marbelli. Avenida del Mar łączy Stare Miasto z promenadą nad morzem, więc spacer naturalnie prowadzi w stronę plaży. Sama przestrzeń została zaprojektowana jako szeroki deptak z fontannami, palmami i otwartą przestrzenią, która dobrze eksponuje rzeźby. Później przeszedłem przez Paseo de la Alameda. To zupełnie inny klimat. Historyczny park z XVIII wieku, pełen zieleni i cienia. Znajdują się tu stare drzewa, tropikalne rośliny i charakterystyczne ławki wyłożone andaluzyjskimi kafelkami azulejos. W centralnej części jest fontanna, a cały teren był kiedyś znacznie większy niż dziś.
Alameda pełniła funkcję miejsca spacerów dla mieszkańców jeszcze zanim Marbella rozwinęła się jako kurort turystyczny. To ciekawe połączenie. Najpierw nowoczesna, otwarta przestrzeń z surrealistyczną sztuką, a chwilę później spokojny, historyczny park, który zachował lokalny charakter miasta.